W pierwszej części naszego tripa zaliczyliśmy starą rampage'ową zonę w Utah, ale z racji tego, że nasz trip nie trwał wiecznie, chcieliśmy zaliczyć też Big Water, pustynię z szarymi piaskami i złotymi kamieniami. Freedom. Mały krok dla człowieka, ale wielki dla dżibera. Jak się mówi chipsy po dżybersku? Chips. W jutrzejszym odcinku będzie padał deszcz. Zobaczymy, co wyjdzie. Nie mów nawet tak. Jak nie wiatr, to deszcz. Big Water przywitało nas dwudniowymi opadami deszczu. Pierwszą noc postanowiliśmy spędzić w kamperze na parkingu pod Walmartem, gdzie w środku nocy złapał nas huragan, a tak naprawdę rano się okazało, jak silny był ten wiatr, bo znaki pozawijały się wokół słupów. Na początku byliśmy trochę przerażeni tymi opadami i myśleliśmy, że z całego planu jazdy i nagrywek w Big Water nici. Tu masz ubite w miarę i to jest stary, że zapada się po kostki. To tam jak się zapadałeś po kostki na suchym, no to będzie dobre bagno. Teraz nie wiadomo, czy tu siedzieć aż wyschnie. 3 dni. No, mega miejscowa, tylko mało czasu mamy. No patrz, no to lądowanie na pewno nie jest naturalne. Tu był ten kamień podsypany i tu jest lądowanie. Ależ to. To jest banda i wyżej też jest banda. Widać, że to jest wykopane. Z tego kamyka w prawo. Dużo roboty, no. Downside Terry. Taka skateparkowa akcja w sumie. Jakby w Kalwarii coś takiego było, ale byśmy kopali, nie? Ale patrz jak z tamtej ściany prawo-lewo szli. Ale to jest fajnie. W Big Water znaleźliśmy równie dużą ilość przeszkód co w Utah, ale każda z nich była w opłakanym stanie i wymagała odświeżenia. Szukamy dalej step-upa. Patrz. Tam jest taki spine. Tam dałoby się zrobić tą hopkę. No i tu wybicie. Wtedy zjeżdżasz, bo lądowanie jest tutaj. Z góry na dół zebrać ziemię. Tu najazd. I jak już byśmy tu siedzieli, to można by było sobie ponagrywać po tych bułach. Tu jest 2 razy większy, ale jest 2 razy tyle roboty. A jestem ja i Wojtek, bo Kefir nie ma opaski na to. I zaraz będzie wybicie. Zrobimy taką animację, że nic nie było i samo się zrobiło. W Big Water przeżyliśmy jedną z trudniejszych przygód na tym wyjeździe, bo postanowiliśmy podjechać kamperem pod samo miejscówki. To było jakieś 5 km od utwardzonej drogi. I zaraz po tym jak zaparkowaliśmy kampera, to zaczął padać deszcz, co nas uziemiło na 3 dni na pustyni. Pierwszego dnia po deszczu z samego rana wyruszyliśmy z misją odświeżania starych przeszkód. W lewą stronę, żeby zrobić takiego szarka jakby. Myśleliśmy, że wszystko pójdzie z górki, bo jest podlane, więc ziemia będzie współpracować. Fajne, ale przyszliśmy tutaj bez wody. A tutaj jest tak, że jest 2 cm mokrego, a pod spodem znowu piach. Ale jak się okazało, deszcz na pustyni to zbawienie i dzięki tym opadom mogliśmy odświeżyć bardzo dużo miejsc, których bez wody nie bylibyśmy w stanie w ogóle ruszyć. Patrząc na to, ile czasu zajęło nam odświeżenie tych kilku przeszkód i zbudowanie czegoś nowego, zaczęliśmy tak naprawdę na nowo doceniać wszystkie projekty, które tam powstały. Polakowi to nawet na pustyni deszcz spadnie. Ale to była misja. Wow! Double cheese. Podwójne mięsko. Też to było? To jest to. Z tamtej strony znaleźliśmy tyle przeszkód. Odbudowaliśmy chyba 4 czy 5. Oj, chyba się lubią. Wojtek, ale ty się świetne. No i na Tindera.
planie mieliśmy 2 dni budowy i 3 dni nagrywek. Wojtek, idziesz? Kolonia karna. W rzeczywistości okazało się, że budowaliśmy 3,5 dnia i zostało nam 1,5 dnia na jazdę. No i nie wiem, może przeschnie, bo na razie jest jeszcze taka ciapa. Przez 3 pierwsze dni po deszczu nawet nie brałem roweru do ręki. Jak przeschnie, to może pojeździmy. 4. dzień, kiedy mieliśmy możliwość pierwszych testów, okazało się, że jazda po tej pustyni to jest całkowicie coś innego niż znałem do tej pory. Tylko boję się, że jak będzie taka stroma, to że będzie wolno. Wtedy miałem pierwszy kontakt z podchodzeniem pod te wszystkie ścianki i okazało się, że to jest koszmar. Stawiając półmetrowy krok, tak naprawdę osuwaliśmy się jakieś 30 cm, więc musieliśmy się zapierać na rowerach, żeby w ogóle dostać się do góry. Odczucia z jazdy po tej ziemi są nie do opisania. Jazda tam przypominała jazdę po świeżym puchu, a 50 metrów dalej ziemia, która wyglądała na pierwszy rzut oka tak samo, okazywała się być twardą jak beton skałą, przez co zatrzymanie się na niej było praktycznie niemożliwe. Patrz na rękę. Dobrze w tą podówkę. Bo czambułem normalnie. Nie da się tego odkleić. Cały trip nie udałby się, gdyby nie pomoc Tigera, więc z tego miejsca chcielibyśmy bardzo podziękować całej ekipie Tigera za wsparcie i za takie możliwości. Również chcielibyśmy bardzo podziękować ekipie Pajaka za ogromne wsparcie podczas tego wyjazdu.